no to śniadanko i lecę zmienić olej. Super goferek dzisiaj, soczek świeżo wyciskany, kawusia świeżo mielona z ekspresu. Bardzo fajne miejsce. I tu wczoraj w ogóle byliśmy na pizzy, także miałem blisko do pokoju. Taki miałem pokoik za 125 zł za nockę. Także superancko. A tu jeszcze może szybko mi się uda. Tu miałem parking prywatny. O, jest maszyna. Także spoko. Miałem jeszcze taki lobby, w którym mogłem sobie siedzieć i korzystać. Także cena bardzo spoko. 125 zł za noc ze śniadaniem. Naprawdę sztos. Ciao, hasta luego. Chyba jadę pod prąd. O kurde, jaki targ. It's me! Okay, so... Borek, yes. Nice to meet you. Morning. O, super. Profeska. Different oils there. That's motorcycle soil, Repsol is... 1550, I need semi-synthetic. 10W30 synthetic. Oh, well you'll get what you get. Yeah, if you have 40, it will be also okay. That's fully synthetic, 1040. Okay. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, bo chodzi kompresor. Jestem właśnie u Robina, tutaj w Ujuni. Świetny koleś, zaraz wam pokażę, jak się nazywa jego firma i pokażę tutaj. Ziomek z Anglii, ma ogromne doświadczenie, jeżeli chodzi o motocykle. Właśnie myje mi furkę i zmienimy olej i nasmarujemy łańcuch. Taki ma super warsztacik tutaj. Zobaczcie, on też wynajmuje motocykle, żeby nimi jeździć po Ujuni, ale jakby nie wynajmuje ich na własny użytek, tylko robi zorganizowane wycieczki i jest przewodnikiem. I wyobraźcie sobie, że ten budynek to jest kościół. To jest wymarzony kościół, do jakiego mógłbym dołączyć. Także coś pięknego. Tak wygląda jego miejscóweczka. Także naprawdę bardzo fajnie. A zaraz wam powiem, jak się nazywa, bo zapomniałem tego miejsca. To jest chyba coś tam Motorcycle Experience. Robin też się ściga generalnie. O, nawet tutaj jest The Bike Clinic i to jest Ujuni Motorcycle Tours. Na mapie tak można znaleźć, także no naprawdę fajny ziomeczek, ma ogromną wiedzę. Bardzo też mi doradza, wie jak czyścić motocykle. Robi to porządnie i skrupulatnie, także najwyższa pora na serwis trampka właśnie przyszła. Patrzcie, jak starannie to robi w ogóle. You are very precise. Yeah, it looks like. Reapply some new lubricant. Osłona jaczka, bardzo łatwa do ściągnięcia w podróży, żeby wymienić olej. Także w ogóle cały sprzęt od jaczka. Bardzo super sprawa. Polecam i pozdrawiam. Yes, I see what you mean. You gotta get it in the correct place. Yeah. Właśnie ten korek Hondy niestety ucieka w bok, a nie w dół. No i tak się spuszcza olej niestety z trampka. But I seen some accessories that you can angled. Yeah, they It's sell, 90 they degrees sell you something. They always angled. sell you something. Spójrzcie ile pucharów, coś pięknego. Ziomeczek jest zawodnikiem, ściga się, ma jeszcze więcej gdzieś indziej, Yeah, this, I can ale see why you fajny ma warsztacik. I can see why you need a protector. Nie o Hondzie i KTM-ach. Robin, can you tell me something about the My KTM? 350 KTM, it rides fantastic, but reliability has been such an issue. You know, the fuel pump goes on it. You take the fuel pump out, it says made in China. Yeah. The fuel injector, made in China. The throttle position sensor problems, the rectifier problem. All the electronics are like Ferrari electronics, they're shit. Okay. They really are, you know. Ferraris, when they drive good, they're good, but don't take them out in the rain, you know. So yeah, for a year and a half, I had problem with all the electronics of my KTM. Finally, at the moment, it's working really good. But Okay.
Hondas, my XR400s never break down. Yeah. They are 25 years old. They've been used and abused. They are Yeah. such hard I bikes. did like 80,000 kilometers with my Africa Twin, a lot of fall-offs, Yeah. a lot of kilometers off-road, no single issue, only standard like service maintenance, This is- bearings, this is chain, why you buy parts. Hondas, Yeah, that's why I Honda. But the KTM is fun to ride, but it just don't have reliability. Suzuki, not as reliable as the Honda, no way. Yeah. But yeah, Honda is the Toyota of. I'm glad we motorbikes, shared isn't the it? You know? opinion. Yeah. Perfect. Yeah, let's put some oil in it, shall Yeah, we? sure. We'll put the sun back. Serwis zrobiony, motocykl jest czysty, nie musiałem się brudzić i wyobraźcie sobie, że ziomeczek wziął za to 100 boliwianów, czyli $10. Także bez sensu było to robić samemu, a mam miejsce. Poznałem super ziomeczka. Jeżeli tu kiedykolwiek wrócę, to mam też super kontakt. Też polecam wam wszystkim. Myślę, że kiedyś wrócimy z Monią na Uyuni, to właśnie weźmiemy sobie 2 motocykle od niego i on też organizuje takie tripy. Także naprawdę super. No i $10. Kosmos. A za olej w sklepie zapłaciłem chyba 130 zł, czyli 360 boliwianów. Generalnie jak na europejskie ceny to bardzo tanio, ale jak tutaj dla lokalsów to jednak to jest dużo. The Bike Clinic, Motorcycle Tours Uyuni. Także polecanko. No dobra, wszystko. No to wychodzi. So thank you so much, Robin. Nice to meet you. You're a great guy. Yeah. See you next time. Chyba dojechałem do Cusco. Cusco, Cusco! Oj, piesełek! Nie, źle, drugi piesełek. Jaka dziwna żyrafa. No i tak se śmigają te żyrafy po ulicy. Robin mnie przestrzegał, żeby rzeczywiście tutaj uważać na tej trasie do Potosi, bo wyskakują i jest dużo wypadków, także be careful. Autko jedzie, ale chyba mnie widzi. Widzi. Jest pięknie, ale zimno niestety. Marznę troszeczkę. Aż ciężko mi uwierzyć, że mam taki czysty motorek, naprawdę. Oj, dawno taki nie był. Nawet lama obchodzi karnawał. Woohoo! Yeah! Lama! Jaka przystrojona. Oh yeah! Powiem wam, że czuć biedę w tych małych boliwijskich wioskach. No teraz jestem na 4000 metrów nad poziomem morza. To jakaś taka mała wioseczka i nic więcej, no ale boisko do piłki jest. Jakieś anteny komunikacyjne są, także spoko, coś tam internet mają, myślę.
Hola, buenas tardes. Necesito habitación per una noche, una persona, estacionamiento seguro para una moto. Sí, aquí adentro, 300. Ło, no dojechałem w końcu do hotelu, do Potosi. To był ciężki dzień, jakiś miałem dzisiaj gorszy dzień fizycznie. Jeszcze jechałem w deszczu, temperatura spadła do 8 stopni, byłem na 4200. Dużo guanaco, dużo lam, także ciężko mi się jechało. Też chyba po tej wycieczce wczorajszej byłem zmęczony, a dzisiaj dużo ogarniania i ten olej. No wiadomo, że nie ja to robiłem, ale no musiałem to ogarnąć i w ciuchach motocyklowych chodzić i gadać i temperatura i wszystko. Ale w końcu dojechałem, jeszcze padł mi SIM boliwijski, nie wiem, 2 dni działał, w końcu nie działa, ale udało mi się z internetem, ktoś mi pożyczył internet na ulicy, dał mi hotspota, znalazłem pierwszy lepszy hotel, na szczęście za $30 z parkingiem prywatnym, ze śniadaniem, także tanio. No i co? No i muszę się rozebrać, odpocząć i trzeba coś zjeść. Chyba tyle chciałem wam powiedzieć na dzisiaj. Ciężki dzień, ciężki dzień. Z jakiegoś powodu jest jedyny fast food w mieście, gdzie jest ogromna kolejka. Jechałem motocyklem i to zauważyłem. I zobaczcie, nawet kolejka się kończy pod innym fast foodem i prawie nikt tutaj nie bierze. Fast food nazywa się Boomers. Good night. Good night, thank you so much. Maybe tomorrow you have to go a una salteñería. The name. What's that? Its name is El Hornito. Okay, It's in the center. okay, Near the Plaza Principal. okay, And its name is Hornito. Hornito. It's very well. It's very traditional here. okay. Aha. Ornito. Hornito. Okay, thank you so much. Good night. Good night. O i tu właśnie też Boliwia, właśnie bardzo mili państwo. Pan mnie zaczepił. No i zobaczcie, w ogóle czuję się tak tutaj spokojnie i bezpiecznie. Nie ma drutów kolczastych. Naprawdę, kurczę, bardzo fajne miasto. I powiem wam, pan tam pracuje jako robot dosłownie. Mam nadzieję, że uda mi się go nagrać, to wam pokażę. No i wezmę sobie największego burgera za 16, czyli $1.60. Patrzcie, jak pan szybko pracuje, dosłownie jak robot. Podziwiam, ale współczuję. A najtańszy burger chyba 60 centów, a najdroższy $1.60. Z frytkami, ze wszystkim. Jak maszyna po prostu. No ale ta kolejka mówi sama za siebie, trzeba ją szybko obsłużyć, także ilość robi robotę tutaj. A tamten co? Się opierdziela. No nie chciałbym z tym drugim tutaj robić. Spójrzcie, jakie ziomeczki mają podział obowiązków. Ten zasuwa, zapierdziela, ogień, ciach, 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 a tamten luzik, ma czas. Coś pięknego. A tu spójrzcie, jak kobiety noszą dzieci. W takich kocach zawinięte. No niesamowity klimat, po prostu niesamowity. Spójrzcie na to, tutaj jest burger z potrójnym mięsem, jakaś tutaj salsiccia czy chorizo, frytki, mięso szarpane z kurczaka, jajko, burger, w sensie jakiś tam kotlet, dużo sosów, wszystkiego, $1.30 około. No kosmos, ale będę to jadł. Z tego bardzo dużo jest przepyszne i wyobraźcie sobie, że dla porównania wczoraj zapłaciłem 10 razy więcej za pizzę. Te babuszki robią na mnie po prostu jedno z największych wrażeń, bo siedzą zawinięte w koc i handlują. A tutaj była taka jedna piękna z owocami. Postaram się ją pokazać. Street foodzik prężnie rozwinięty na każdym kroku. No tamtej pani z owocami już nie ma. Street foodzik, a tu na jednym obrazku wszystko widoczne, pięknie. Szła pani sobie właśnie, jedna zawiniętym z dzieckiem, druga babcia sobie zawinięta w kocyk, handluje na ulicy. Tutaj dzieciaki ubrudzone pianą, bo jest karnawał i tak się wygłupiają. Pryskają się, to są takie specjalne spreje. Dzisiaj jest tłusty czwartek, więc zaraz sobie zjem coś słodkiego. Chyba donacika takiego. I może tamto ciacho. Wygląda tłusto, więc trzeba spróbować. Nie zdążyłem się nagrać, ale zjadłem takiego jednego pączka i jedną rurkę z kremem. No i było bardzo dobre. Może czymś jeszcze dojem. Tłusty czwartek. Skoro tłusty czwartek, to donacik. Dobry. Złotówkę około kosztuje. Przez te ceny będę gruby. Trudno, schudnę.
Powiem wam, że bardzo bezpiecznie się tutaj czuję. Dużo bezpieczniej niż w dużych miastach w Chile na przykład. I chyba nawet niż w Argentynie. Także nie wiem, niby Boliwia ma gorsze opinie i gorsze statystyki, ale póki co jestem najbardziej zachwycony tym miastem, tym państwem z tych trzech, które odwiedziłem. Nie mam pojęcia, co to jest, ale wydaje mi się, że to jest to związane z karnawałem. Dużo tego widzę pod jakimiś sklepami, budynkami, ale nie wiem, co to naprawdę do końca oznacza. Może spytam tutaj panią, ale pewnie takiej nie zrozumiem, ale potem może spróbuję sobie. Permiso? ¿Qué es? Koa? Is for carnaval? Pachamama. La Pachamama? Is that religion or ¿Qué? religion? No. Religión. Sí, Religión. está comiendo la Pachamama ahorita. Ajá, Pachamama, A la Pachamama. cola, no, Koa. Koa y Koa. religión. Religión que se hace Okej, so, tomates. okej, muchas Sí. gracias. No jest to związane z religią, ale nie wiem, co to do końca znaczy. Pani powiedziała, potem sobie poszukam, ale już wiem więcej. Wczoraj już nic nie nagrywałem, bo wyjeżdżałem z Uyuni w pośpiechu. Trochę mi zeszło z tym olejem i jeszcze wyjeżdżałem w deszczu tak naprawdę. Pogoda była średnia. No a oprócz tego padł mi sim boliwijski. Już to ogarnąłem na szczęście, no, nawet nie miałem sprawdzić jak pogody. Nie wiedziałem co robić, wróciłem się na chwilę na bramki, bo przy miastach są takie bramki, wpuszczają cię i wypuszczają z miasta. Coś jak bramki na autostradzie. Auta chyba pobierają opłatę, ale motocykle nie, tylko machają, żeby jechać. No i tam pani użyczyła mi swojego internetu, żebym mógł sprawdzić pogodę. Był lekki deszcz po drodze, więc stwierdziłem, że będę jechał. Miało nie być burzy, więc się zdecydowałem jechać, bo burza i motocykl i 4200 nad poziomem morza to bardzo niebezpieczne warunki. Także nie było burzy, więc stwierdziłem, że będę jechał. No i miałem takie lekkie zamieszanie, więc nie miałem jak nagrywać. No ale generalnie Uyuni, no bardzo super. Bardzo dobrze wspominam wycieczkę na Salar. Poznałem świetnych ludzi z Meksyku i z Hiszpanii. Myślę, że to są znajomości gdzieś tam na całe życie i prędzej czy później nasze ścieżki gdzieś tam się tam przetną. Uyuni, bardzo fajne miejsce. No wiadomo, że turystyczne, hotele dosyć drogie, bo po około $30. Obiad w dobrej knajpie, no to powiedzmy $5-10, czyli powiedzmy, że drogo, bo ja jadłem na ulicy dosłownie za mniej niż $1. Za $0,5 miałem burgera, także najbardziej lubię takie street foody, tam gdzie jedzą lokalsi. No i co, pojechałem do Potosi. Wczorajszy dzień był taki wymagający. Było chłodno, zimno, wysoko, byłem też fizycznie zmęczony. Trochę dalej jestem, już taki chyba coraz gorzej się regeneruję z tego co widzę, ale jest ok, energia jest, bo Boliwia mi się naprawdę bardzo podoba i to daje mi super strzała. Także co, no mam 800 km do La Paz. Myślę, że dojadę tam w około 4 dni, bo mi się po prostu no nie spieszy, chcę korzystać z tego, chcę się wyspać, chcę wyjść wieczorem na miasto, chcę coś zjeść lokalnego, także po prostu jakby bez pośpiechu, bezpiecznie, bez żadnego ryzykowania. Mam jeszcze jakieś, nie wiem, podejrzewam, że około 20 dni, żeby zawrócić w stronę Santiago, także to jest dużo czasu, nawet gdybym robił te 200 km dziennie, to jest aż 4000 km, także uważam, że spoko. Także kończę dzień w Potosi, jadę dalej w stronę miasteczka Sucre, mam tam 160 km, no pewnie dojadę dalej, nie wiem dokąd, no ale mam taki plan, że pierwszym celem jest Sucre. Minusem jest to, że po drodze nie ma gdzie za bardzo odpoczywać, nie widzę żadnych takich za bardzo miejsc, żeby można coś się napić, coś zjeść. No może w takich tych mniejszych miasteczkach, no ale jak jest zimno 8 stopni, to człowiekowi się nie chce zatrzymywać na zewnątrz, najchętniej by wszedł gdzieś do środka i napił się ciepłej herbatki, tak jak to wczoraj zrobiłem po spacerze wieczorem po mieście, no bo było poniżej 10 stopni, także chłodek, dzisiaj zakładam właśnie drugi rękaw, puchówka gdzieś na wierzchu, ale mam nadzieję, że będzie komfortowo. Właśnie słyszę bębny i dęciaki, także karnawał trwa w Boliwii. Bardzo piękny klimat, naprawdę. Lecę dalej. Taki pokoik $30. Wiadomo, po kursie ulicznym tak to byłoby drożej. Łazieneczka prywatna. Bardzo fajnie. I jeszcze taki dziedziniec tutaj
Już wychodzę właśnie. Muszę zapłacić. Jadę dalej. Lekki chłodek, niecałe 13 stopni. Baranica znowu będzie grzała. Nie wiadomo, czy wyjadę. Hola. Ale super. Piraci z Karaibów. Spójrz, jakie surowe są te miasta w Boliwii. Sama cegła. Miasto położone na wzgórzu. Jestem prawie na 4000 metrów nad poziomem morza. I sama cegła. Pojedyncze budynki rzeczywiście mają jakąś tam elewację. Nie wiem, czy są ocieplone, czy nie. Ale tak to wygląda. No chyba mi już wystarczy na dzisiaj. Zrobiłem 160 km, dojechałem do Sucre. Jestem jakiś ospały i zmęczony generalnie, więc chyba poszukam jakiegoś fajnego hotelu i muszę coś zjeść, bo jestem bardzo głodny. Tam super pokoik, parking prywatny, $16 za śniadaniem. Na dzisiaj już mi naprawdę wystarczy. Generalnie jest karnawał, wszyscy rzucają się workami z wodą, strzelają pianką. Jedna pani też do mnie podeszła, ale w ogóle szacun, bo bardzo kulturalnie, bo nie rzuciła mnie workiem. Widziała, że jestem turystą, podeszła do mnie i po prostu kulturalnie mi rozbiła balona na karku. Mam całe plecy mokre i bardzo fajnie, bo uważała na aparat, także naprawdę szacun. Wiedziała, co robi. Bardzo fajne miasteczko. Pardon.
Jestem na kolacji degustacyjnej. Zaraz Wam Pani powiedziała na tłumaczu, co teraz dostałem. W ogóle kolacja degustacyjna kosztuje 100 waluty, czyli boliwianów. Jest to około $9, 7 dani. Na przystawkę podawany jest fioletowy chleb kukurydziany z dodatkiem mieszanki orzechów ziemnych i pianki, wypełniony serem kreolskim. I oczywiście karnawał za oknem. Niesamowite. Próbujemy, pokażę Wam jak to wygląda. Próbujemy. Trochę jak musztarda smakuje ta pianka. Cieplutki. Ciekawe, lekko pikantne. Jest takie musztardowe troszeczkę. Jest bardzo dobre. Czyli ten chlebek był tutaj do tych warzywek. Nie, że był tylko solo. No nieźle, naprawdę nieźle. Dostałem po angielsku też jakby menu. Wcinamy warzywka. Jakiś kozi serek chyba. Jejku, nawet nie wiem co to jest. No nieźle. Jejku, jakie to jest pyszne. Miks smaków. Niektóre rzeczy nawet nie wiem czym są. Na przykład to. No naprawdę petarda. Zamiast rybki dostałem tofu, bo mam alergię na rybki. Witamy w kanale kulinarnym Borex Adventure. Ale to jest pełne smaków. Jejku, to jest tak dobrze przyprawione. Nawet nie wiem co to jest tak naprawdę. To jest jakieś tofu zawinięte w liścia. Do tego jakiś płatek czegoś w czymś. Pire, cebulkę. No ale jest przepyszne. Fiu. O, kolejny teścik. Kurczę, naprawdę ta kolacja jest super. Chrupiąca, pełne ziaren, czarnuszka, papryczka jakaś marynowana z cebulką. No coś wspaniałego. Jakiś ostry sosik, ale bardzo dobry, naturalny. Jest jakieś variety of native potatoes, czyli takie pire zamknięte w kulce z różnych ziemniaczków lokalnych i fasoli. Ale lubię próbować takich różnych rzeczy. Tuszone serce. Kolacyjka była pyszna poza deserkiem i wyobraźcie sobie, że kosztowała tylko 36 zł. Także niesamowita jest ta Boliwia generalnie, a to jest jedna z lepszych restauracji w tym miasteczku. Także teraz tylko bezpiecznie dotrzeć do hotelu i idę spać, trzeba odpocząć, ale jest dopiero 8. No tutaj dużo ludzi jest mocno pijanych, jak obserwuję przez okno na ten karnawał, ale uważam, że raczej jest bezpiecznie, też dzieciaki się tutaj kręcą, ale wiadomo, trzeba na siebie uważać. Na szczęście ten kordon jest bardzo głośny, to jest kilka kordonów, jest bardzo głośny, więc łatwo go unikać i można innymi uliczkami dojść do hotelu i także na pewno bezpiecznie trafię do hotelu. Deser był niedobry, więc za 8 zł kupiłem sobie jeszcze takie lodziki. Mam wrażenie, że to miasteczko jest jeszcze spokojniejsze w nocy niż w dzień. No co prawda jest dopiero 21, także luzik, ale jakoś mniejsze zamieszanie jest, bo mniej jest tych karnawałowiczów. Znaczy zrobię szybką rundkę dookoła miasta, dookoła jakby rynku i idę spać. Dobrze, że słychać ich z daleka, to można unikać łatwo. No bo nieźle są pijani niektórzy. Dobra, przejdę się przez park, żeby wam pokazać. I chyba jeszcze się na coś skuszę. No ogólnie spoko. Młodzież sobie siedzi, dzieci się bawią. Tam może jeden pijany pan tylko siedzi na ławce. Generalnie bardzo pierwszorzędnie bym powiedział. Czuję się tu bezpiecznie. Oj, dużo lepiej niż na przykład na rynku w Santiago. Jak są rodzinki z dziećmi, to jest spoko. W
w mieście też nie widziałem drutów kolczastych, więc to też jest taki dobry symptom. To są pierwsze rzeczy, na które patrzę w ogóle, nie? Czyli rodziny z dziećmi i druty kolczaste. Tam jest jakaś szkolateria, to chyba sobie tam skoczę. A jeszcze mnie kusi mnie coś kusi. W Chile, w Tal było dużo przyjemniej niż tutaj. To też nie mówię, że w Chile nie było takich miejsc, ale tu jest naprawdę bardzo spoko. Myślałem, że będzie dużo gorzej, szczególnie jeżeli chodzi o ten karnawał. Tutaj dzieciak na motorku. No naprawdę bardzo ładne miasteczko. Ale tam już słyszę karnawał, więc uciekam. No i też, żeby nie było, bo na każdym kroku podkreślam, że jest spokojnie, ale oczywiście jestem bardzo czujny. Mam oczy dookoła głowy. Zanim wyciągnę telefon czy kamerę, to najpierw muszę zrobić rozeznanie. Teraz w ogóle nagrywam jakby tak z wysokości pępka z Pocketa, więc on też jest taki, powiedzmy, dyskretny. No i też generalnie mam zawsze gaz pieprzowy ze sobą, więc to też mi daje takie poczucie bezpieczeństwa. Więc nie jestem lekkomyślny na pewno. O nie, znowu oni. Ale to jest jeden beat, powiedzmy, w kółko zakręcony i tego się uczą od dziecka. I potem piją sobie alkohol i biegają jako starzy ludzie. No starzy, w cudzysłowie. Oczywiście. Pierwsza. No tu handel kwitnie. Fajne to jest, że jak poprosisz sok na wynos, taki, powiedzmy, no burgerowni, knajpce małej, no to przelewają ci go w worek foliowy i dają słomkę. Niesamowite. Niektórzy są tak pijani w tym pochodzie, że ledwo chodzą. No jeszcze nie ma 10. Karnawał.